I'm facing back to front. Over my shoulder at the sun. And it's an open door. No to zaczynamy przygodę. I teraz jesteśmy w Puyo. Będziemy lecieć już do dżungli z lotniska. Jak przystało na dziki survival, jedziemy na pacę. No i lotnisko Rio Amazonas oraz nasz samolot. Będzie lot. Przywitanie z Amazonią. Może będzie padać, a może bokiem przejdzie, zobaczymy. Na szczęście my mamy tutaj wszystko pod dachem. Pierwszy dzień wszystko jest przykryte po to, żebyśmy sobie przetrenowali. A tak wygląda burza, czyli coś tutaj bardzo normalnego. Jakbyśmy byli pod tarpem, a pewnie tak będzie jeszcze, no to wyzwanie. Jak było? No to dzień drugi. Obóz się zwija. Dzisiaj będziemy płynąć pierwszy raz na rzece. W nocy mieliśmy przygody, była burza, a rano dwa pająki, jedne z najniebezpieczniejszych na świecie, które były na hamaku i pod hamakiem. Także było naprawdę poważnie. Dobra, ja się nie wtrącam, ale nie trzeba nacisnąć tego. Nie, on jest naciśnięty. Nie kliknęło. No to tak, żeśmy zmontowali. Wizja tego robala też by było w Zamierzam. karmelu. A robią takie rzeczy. Tam już dzieci się przygotowują do pierwszego dnia w szkole chyba. Kabanosiki z ogniska, bo się zaczęły psuć, a nie wolno białka marnować. Przecież dałeś psu. Oj tam, bo kocham psy. A w tle zaczyna się rozpoczęcie roku szkolnego. Ostatnie przygotowania. Vamos a nadar más o menos 100 kilómetros. El río. Jak jest? Dobrze. Sí, tenemos Nic nie rozumiemy, para pescar. ale jesteśmy z nim. Zaczynamy się nad rzeką przygotowywać do napełnienia packraftów. Mamy tutaj widownię. Skradliśmy show rozpoczęcia roku szkolnego. Podamy materac w taki sposób, żeby ten gwint od niego był po przeciwnej stronie do rufy, żebyśmy nie siedzieli na gwincie.
Dominik, jak oceniasz nasze przygotowanie w pierwszy dzień? Dramat? Nie, doskonale. Tak, czyli te przygotowania pod łodzią dały radę. Zawsze jest pod górkę, więc i tym razem. No to startujemy. Proszę. Jakby się płynęło przez ogród botaniczny. Co pan powie na środku Amazonki? Trochę wąska. Ale może być. Chyba nawet lepiej. Dopłynęliśmy do takiego miejsca, gdzie zdecydowaliśmy się robić obóz. Takie okoliczności, ładne przyrody, tutaj jest plaża. Dlaczego się pan zdecydował obozować na plaży? Na plaży, dlaczego się obozować na plaży? Mogę to powiedzieć, bo jest. Tutaj kolejny obozowicz plażowy. A nasz obóz kawałek dalej. Trzeba się przedrzeć lekko przez tutaj rośliny. Proszę bardzo. Mamy obóz. No to idziemy na wyprawę do dżungli. Co pan powie? Jebano. Zielono. Kończy się dzień. Jesteśmy już przygotowani do spania, hamaki i tak dalej. Tutaj opowieści o Amazonii się toczą. Teraz jest prawda faktu, prawda ekranu, dzień drugi. Dzień trzeci w zasadzie, tak? Dni się już zaczynają pomału zlewać. Burza nas oszczędziła, nie padało w nocy, coraz lepiej śpimy. No i właśnie organizujemy się do tego, żeby w ciągu dnia zacząć płynąć. Agnieszka, pochwal się, jak Cię pogryzły. Proszę. O, tak też bywa. O. Agnieszka, co Cię pogryzło? Pokaż. O, proszę. Ja bym powiedział skorpion. Tak, jasne. Tu jeszcze żyje? Takie oto proste życie obozowe. Piękne, proste życie. Niestety jesteśmy uziemieni. Mieliśmy pozwolenia, żeby jechać dalej. Czekamy, czy coś się wykmini, czy coś się uda zrobić, jakieś pozwolenie. Podobnież szef tego okręgu całego w Pujo się nie zgadza, żebyśmy jechali dalej. Generalnie chyba chodzi o jakąś kasę.
No to gdzie wylądowaliśmy, Dominik? Nie pamiętam tej nazwy, ale dojdziemy i do tego. W każdym razie jest to wioska nad rzeką, która równolegle ciągnie się do naszej już byłej Maratijaku. Nie jest tak piękna, bo już tutaj jest niżej i rzeka jest typowo nizinna, więc bardziej błotnista. No w każdym razie realizujemy plan B. Zostaliśmy poczęstowani chichą. Jak nie wiecie co to jest, to sprawdźcie. Przypomina najbliżej mi kwas chlebowy. Our dreams will come alive. Kolejny zwrot akcji z poprzedniego miejsca, tej wioski głęboko w dżungli. Musieliśmy przylecieć z powrotem do lotniska, gdzie przesiadamy się na większy samolot i prawdopodobnie wracamy do Puje. Więc zobaczymy, czy to kwestia pozwolenia, czy czego. Na razie czekamy na resztę ekipy. Together we touch the sky. Wherever we go, we fly. Forever we know adventure. No i dojechaliśmy. I wreszcie zaczynamy dalszą część przygody po dużych perypetiach, uzyskiwaniu pozwoleń, pobycie w Shell koło Pujo, chodzeniu do prezydenta, przejechaniu samochodem kilka godzin, w tym na placu szutrami dojechaliśmy i zaczynamy kolejną część naszej przygody. No i wreszcie na wodzie. W zasadzie to ta rzeka jest już bardziej taka amazońska, a te dzieci się taplają ładnie. Tu już jest jak taki prądzik. Jesteśmy na Postazie, na tej rzece głównej. Tutaj kilka spływa potoków razem, tworząc ją. Wypłynęliśmy i robimy obóz. Rozłożyłem hamak, rozłożyłem tarp. Jestem cały mokry. Dominik ma taki coś pomiędzy hamakiem a namiotem. Agnieszka nie boi się węży oraz pająków. Nie, nie ma żadnych węży ani pająków. Wszystkie wygonione. Oczywiście. Tutaj nasze Śniadanie dzisiaj moja ulubiona spicy pasta arrabbiata. Z wczoraj. przegryziona jeden dzień. I zaczynamy płynięcie. Nasze pierwsze takie bystrze, większe. Więc tutaj będzie nauka pływania na szybszym nurcie. Po kilku godzinach płynięcia jesteśmy w takim uroczym zakątku. Woda głębsza. Olda próbuje złapać Dominika. Olda, to woda opada. To co to oznacza? No, że będzie mało wody. Będzie mało wody. Nie pada. I co, coraz mniej tutaj aż do wyschnięcia? Tak. Co nas czeka? To tu może wyschnąć. A to jeszcze jest teraz pora sucha? Aż do końca septembra. Ale ja nie jestem specjalistą do tych. Tych jest 3000 takich. W drugą stronę ma kolce jakby. Tak. Tu mamy takie małe różne.
Rolanku. Dopłynęliśmy do takiego uroczego miejsca, gdzie jest klif. Fajnie to wygląda. Patrz. Tak się łapie. Mamy to! No i wreszcie doczekaliśmy się normalnej amazońskiej pogody. No i tak może lać pół roku. Ciekawe jak dzisiaj rozpalimy ognisko. Jedynie z telefonem. Kolejny dzień, poranek. Mieszkamy w czymś, ja bym nazwał to ogrodem botanicznym. Przepiękny kawałek lasu, zaraz przy rzece, w której znaleźliśmy tutaj takie miejsca między drzewami do spania, które wykarczowaliśmy, ale otacza nas po prostu prześliczny las. Drzewa, które się przenikają, rosną jedne na drugich. Kwiaty, które tutaj wyrastają z palmy, z drzewa, z ziemi. Dzisiaj jakie wyzwania przed nami? Mam nadzieję, że ciekawe. I że będą większe ryby. Jeszcze większe? W sensie, że ty złapiesz. Pada! Leje! Tym razem ekipa zadziałała 3 sekundy. Tak, 10 na 10. Płyniemy Rio Pastaza, które już zlewa się już w amazońską rzekę. Últimamente me siento solo, aunque esté con gente. Últimamente las cosas cambian rápidamente. Últimamente me pregunto quién era y quién seré. Últimamente no me pienso las cosas ni tan solo un par de veces. Últimamente me sale todo bien o W decente. nowym obozowisku. Następny dzień, ranek. Wyruszamy w dżunglę z przewodnikiem oglądać cuda natury. Serán tus labios, esos ojos, colores cálidos, el momento de mojarnos, de desmontarnos con un helado. Voy a repetir 1500 veces que te quiero, pero a veces cuando te enfadas más me tienes. Cántame la frase de princesas, el rap de calle 13, si nos damos una vuelta. Últimamente me pierdo en tu mirada. Dobrze teraz? I se pone ahí. Últimamente consigo que me mires sin que apartes la mirada. Será el verano, serán tus labios, esos ojos, colores cálidos, el momento de mojarnos, de desmontarnos con un helado. Será el verano, serán tus labios, esos ojos, colores cálidos, el momento de mojarnos, de desmontarnos
chaty starszej pani, teściowej naszego przewodnika, która przygotowuje dla nas ceremonię ayahuaski. Kłącza się gotują. Bardziej naturalnie się nie da. Środek dżungli, pani 90 lat, kłącza, ognisko. I ostatni dzień, przedostatni w sumie, rzeką Szaramento. Taka wioska, w której tu byliśmy i czekamy, aż Dominik przypłynie z dziewczynami z ich wyprawy. Ja myślałem, że dzisiaj jeszcze coś połowi, ale po pierwsze jest późno, po drugie nie ma łodzi, bo brakuje benzyny, jak powiedział nasz przewodnik, a po trzecie jest bardzo niski stan wody. On naprawdę coraz to bardziej odkrywa tutaj. Próbowałem tam z boku pójść i trzeba by popłynął gdzieś dalej na jakieś głębsze miejsca, a tutaj to nie wygląda wcale jakoś zachęcająco. No co zrobić? Generalnie taki dzień trochę odpoczynku po wczorajszej ceremonii ayahuaski. No i tyle. Czekamy na ekipę. W oczekiwaniu na samolot. O, dorwali się do wody. Cywilizacja.